Jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że najtrudniejszym elementem w fotografii krajobrazowej jest, uwaga, poranne wstawanie. Dla mnie osobiście niebywale trudne. Natomiast prawdą jest, że większość dobrych zdjęć krajobrazowych powstaje podczas złotych godzin. To jest podczas pierwszej godziny po wschodzie słońca, tudzież ostatniej przed zachodem słońca. Dlatego nie ma na to rady i po prostu trzeba znaleźć odrobinę siły w sobie i wstać dosyć wcześnie. Na szczęście dziś mi się ta sztuka udała, dlatego jest godzina 5 rano i jesteśmy w tej chwili w drodze na południowe krańce Beskidu Śląskiego. Dokładnie rzecz biorąc na Ochodzitą. Jest to szczyt, który ma wysokość około 800 metrów nad poziomem morza, natomiast jego wybitność sięgająca 200 metrów powoduje, że wyróżnia się on z otoczenia i oferuje bardzo ładną panoramę. Warunki pogodowe wyglądają dosyć obiecująco, ma być generalnie pogodnie i jest szansa na poranne mgły, które z punktu widzenia kierowcy są dla mnie utrapieniem, natomiast z punktu widzenia fotografa jak najbardziej wskazane. Także liczę na kilka naprawdę fajnych zdjęć. Jesteśmy na miejscu obok karczmy Ochodzita, stąd już tylko spacerek na górę. Także łyk herbaty, jeszcze chwilka, będziemy iść. Warunki wydają się być super, natomiast nie ma mgieł, niestety, póki co. Może się jeszcze wytworzą, w co wątpię. Natomiast, no cóż, i tak będzie dobrze. Na pewno. Wystarczy trochę wysokości, bo jesteśmy na 800 metrach w tej chwili i proszę, zima w pełni. Natomiast, co się tyczy warunków, no tak, jakby powiedział klasyk, mgieł nie ma, ale i tak jest zajebiście. Widoczność super. W oddali widać Tatry. Jest trochę chmur na niebie, co daje nadzieję na dramatyczny wschód słońca. Pozostaje trzymać kciuki. Praca w takich warunkach jest dosyć ciężka z powodu rękawiczek, panującego zimna, wiatru. Dlatego należy wyjść odpowiednio wcześniej, żeby mieć czas znaleźć właściwą kompozycję. No i trzeba śmiało dołożyć mnóstwo czasu do ustawienia aparatu, bo nagle wszystko jest trudniejsze. Duże rękawiczki powodują, że ciężko jest nam nacisnąć odpowiednie klawisze i tak dalej. Dlatego właśnie zalecam, rekomenduję przyjście odpowiednio wcześniej. Tymczasem znalazłem sobie tutaj kadr. Postaram się wszystko przygotować. Jak tylko zejdzie słońce, pozostanie tylko nacisnąć spust migawki. Niestety po stronie wschodzącego słońca pojawiło się sporo chmur, dlatego wykonam jedno zdjęcie teraz, ponieważ niebo nabiera fajnego różowego koloru, a jeśli słońce nie da rady przebić się przez te chmury, to prawdopodobnie lepszego światła niż teraz już nie będę miał, więc fotografujemy. Mam tu fajny widoczek z kilkoma drzewami na pierwszym planie i śladami po butach, także myślę, że to będzie fajnie wyglądać. I tutaj taka mała porada, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć krajobrazowych. Warto sobie ustawić czas wyzwalania na 2 lub 10 sekund albo korzystać po prostu z wyzwalacza na kablu, tylko po to, żeby uniknąć wszelkich drgań aparatem, co mogłoby wpłynąć ewentualnie na poruszenie, a dzięki wyzwalaczowi uzyskamy super ostre zdjęcia. Widoczek miodzio. Po krótkim odpoczynku w karczmie Ochodzita stwierdziłem, że czas pozwiedzać okolice i korzystając z pięknej pogody właśnie się tutaj rozejrzeć. I niestety z nad Słowacji oraz Czech nadciągają mgły, więc nie wiem, jak długo pogoda się utrzyma. Być może przed zachodem słońca zdąży się już popsuć. Dlatego szukam fajnej lokalizacji, żeby chwycić tutaj panoramę miasteczka. Miasteczko jest bardzo górzyste i pomimo
nie do końca korzystnego światła. Już teraz tworzy się bardzo fajny światłocień, dlatego postaram się to uchwycić i stworzyć panoramę z kilku ekspozycji, żeby zachować jak najwięcej detali. No, warunki do tego są wprost wspaniałe, nie wieje, także ręce mi nie odpadną i dokładność kadrowania będzie wystarczająco duża, żeby móc to później złożyć w postprocesie. Bo jednak w trudnych warunkach ciężko się robi tak skomplikowana operacja jak panoramę, dlatego skorzystam z tej dobrej pogody. Także szukamy miejsca. Podczas robienia panoram jednym z najważniejszych elementów jest możliwe jak najdokładniejsze wypozycjonowanie, wyrównanie statywu. A to dlatego, że gdy przesuwamy aparat, to nie chcemy, żeby przy trzecim zdjęciu układał się on nam skośnie. Chcemy zachować możliwie prosty horyzont, żeby łatwiej się zdjęcia łączyły i żeby zachować jak największą ilość megapikseli. Także wstępnie jestem ustawiony. U mnie to wygląda tak, że jeśli mam możliwość, to wykonuję bardzo duże zdjęcie, a finalne kadrowanie ewentualnie wykonuję w Photoshopie. W przypadku panoram oczywiście, ponieważ przy panoramie jest bardzo łatwo o ewentualną pomyłkę. Ważne też jest, żeby zachować sobie odpowiednio duże marginesy, to znaczy, żeby zdjęcia nakładały się na siebie nie mniej niż 20-30% kadru. Dzięki temu tak jakby zapewniamy sobie, że nam się ta panorama połączy, ponieważ jeśli, nie daj Boże, weźmiemy za mały margines, to okaże się, że brakuje niektórych elementów zdjęcia, ponieważ programy, łącząc panoramę, wykrzywiają tak jakby perspektywę i wówczas będziemy mieć problem, albo będziemy musieli uciąć ten fragment, albo będziemy musieli próbować go jakoś dorobić, być może z innego zdjęcia. Dlatego najlepiej sobie założyć 20-30% marginesy, żeby uniknąć ewentualnie takich niespodzianek w postprodukcji. Także światło jest ciekawe, wydaje mi się, że będzie to wyglądać bardzo fajnie, a mgły są coraz bliżej. Faktycznie nie wiem, czy będzie mi dane doczekać ładnego zachodu słońca. Tak więc fotografujemy już teraz. Właśnie zachodzi słońce, okazało się, że pogoda się w miarę utrzymała. Muszę tylko zmienić obiektyw i wydaje mi się, że być może uda mi się zrobić całkiem fajne zdjęcie. Momencik. Tak więc wszystko już mam ustawione. Zdecydowałem się na szeroki kąt. Tutaj linia wyciągu, albo byłego wyciągu narciarskiego jest linią prowadzącą wzrok. Korzystałem z reguły trójpodziału, także horyzont umieściłem na górnej linii. Generalnie wszystko wygląda bardzo fajnie i słońce nam tu się milutko chowa, dając ładną kolorystykę. Natomiast poczekam jeszcze chwilkę, gdyż jeszcze trochę zajmie słońcu, zanim ono ostatecznie zajdzie. Być może jeszcze się tutaj coś ciekawego wydarzy. Natomiast wydaje mi się, że to już jest to i zdjęcie, które zrobiłem już w tej chwili jest fajne, ale poczekam jeszcze chwilę.